Wyjazd na Poznań na drugą rundę wyścigów endurance jednogodzinnych w ramach Tor Poznań Track Day. Jakby jechałem z nastawieniem na tą rundę totalnie bojowym. Po pierwszej rundzie byłem na drugim miejscu, przegrałem przez swój w zasadzie taktyczny błąd pierwsze miejsce na pierwszej edycji w kwietniu. Mój błąd polegał na tym, że założyłem po prostu używane opony na ten wyścig i przez to 4 okrążenia przed końcem jakby jedna z opon się skończyła, miałem wrażenie, że mi koło w zasadzie odpada i jakby musiałem odpuścić, zwolnić tempa, na chwilę zjechać do pitu, upewnić się, że wszystko jest w porządku, żeby w ogóle dojechać do mety i upewnić się, czy jestem w stanie dojechać. Odpuściłem, niestety przeciwnik mnie wyprzedził, ekipa chłopaków ze Stradale zajęli wtedy pierwsze miejsce, choć jechałem dużo szybszym tempem i mogłem tam wyjąć pierwsze miejsce. Dlatego na drugi wyścig, na drugą edycję się dużo lepiej przygotowałem. Porządny nowy komplet opon. Jechałem totalnie z nastawieniem takim bojowym, że jedziemy się napierniczać. Drugi endurance jakby poznał mnie z pewnym aspektem motorsportu, z którym nigdy w życiu nie miałem do czynienia, czyli takim, kiedy w Twojej klasie czy w zawodach, w których startujesz, nie ma konkurencji, ponieważ bardzo dużo ludzi nie przyjechało i to jest, z jednej strony można się cieszyć, bo jeżeli startujesz w jakimś pucharze i konkurencja nie przyjeżdża, no to dużo łatwiej zyskujesz punkty, dużo łatwiej jest Ci powalczyć o puchar i o jakiś tytuł. Natomiast dla mnie, ja jestem taki dość ambicjonalny i jakby w momencie, kiedy zdobywam jakiś, nazwijmy to, sukces, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, jakiś podium, w sytuacji, gdy przeciwników nie ma, no dla mnie to nie ma smaku, dla mnie to nie jest jakby, nie ma tego czegoś, tak? Jakby nie ma tej podniety. Jest to trudna sytuacja, z którą pierwszy raz w życiu się spotkałem, że po prostu przyjeżdżam na puchar, a przyjeżdżam się ścigać z mega bojowym nastawieniem, a ci ludzie, po prostu moi jakby główny konkurent nie przyjechał i jakby w ogóle jakby obłożenie pucharu tej rundy było bardzo kiepskie. W głowie układa Ci się tak, że nie musisz robić Bóg wie czego, jednak z drugiej strony no wiesz, że musisz dowieźć, więc wyjeżdżałem na ten wyścig na zasadzie, no po prostu muszę przejechać i ukończyć ten wyścig. Do mojej klasy został zapisany drugi samochód, znacznie szybszy niż mój, więc też wiedziałem, że nie będę miał z nim specjalnie żadnej walki. Chyba że zużyłby dużo szybciej paliwo i na pit stopach mógłbym go ewentualnie prześcignąć. Natomiast jakby moim celem było po prostu dojechać do mety przez tę godzinę, bo jakby w klasie miałem jednego przeciwnika, więc jak dojechałem, będę albo drugi, albo pierwszy. Fajnie by było być pierwszym, bo na tych zawodach chciałem być pierwszy, ale tak się poskładało, że o pierwsze miejsce raczej nie miałem najmniejszych szans, żeby walczyć. Dlaczego? No otóż dlatego doszło do takiej sytuacji, że został razem ze mną sklasyfikowany samochód Mercedes AMG klasy GT4. Fabryczny, niesamowicie szybki, sportowy samochód, który się ściga na największych torach wyścigowych na świecie. I ten wyścig, ja nazywam go takim akcją w stylu Dawid kontra Goliat, ponieważ jakby moja BMK, która ma 270 koni, robi tam 1,49, 1,50, kontra auto pucharowe, która robi na poziomie 1,30 z hakiem. Tak naprawdę robi czasy topowych, najszybszych aut wyścigowych, które się pojawiają na torach w naszym kraju. Jedyne, co mogło mnie jakby tutaj uratować, to jest albo jego awaria, mało prawdopodobne, albo jego błąd, jego błędy, które sprawiłyby, że dostałby na przykład na tyle kar, abym mógł z nim powalczyć. Przeciwnik nie stawił się na start. To była pierwszy błąd i prawdopodobnie pierwsza kara, ponieważ wyjechałem ze safety carem, jego nie było. W połowie toru przeciwnik dołączył, po czym jakby na żółtych flagach na safety carze mnie wyprzedził, więc jakby wykonał kolejny błąd i tak sobie pomyślałem w środku wcześniu, że kurde, okej, ten Goliat ma niesamowicie dużo więcej mocy, ma dużo szybsze auto, jest o 15 sekund szybszy na okrążeniu i będzie mnie dublował, ale z tego co widzę popełnia tak kardynalne błędy, jeżeli chodzi o zasady takich wyścigów i zasady FIA, jak i zasady regulaminowe, że może będzie szansa, że popełni tych błędów więcej i może uzbiera się tyle z tych kar, że na krótkim, szybkim pit stopie
jakoś uda się na finalnym wyniku z nim powalczyć i gdzieś tak w 1/3 tego wyścigu uwierzyłem, że to się uda. Gdy zjechałem do pitu, dowiedziałem się, że miał za wysoką prędkość w picie, tak usłyszała Marta. W połowie wyścigu dochodzi do sytuacji, że wyprzedza mnie na zakręcie i dosłownie jadę, on mnie wyprzedza, a ja widzę, przede mną stoi wieżyczka Marszala i widzę, jak Marszal na radiu podaje informację i wiem, że podaje informację, że mnie wyprzedził w zakręcie, co jest konkretnie w tym cyklu zawodów jest niedozwolone i wiem, że jakby te szanse rosną, bo łączna ilość kar, jeżeli każda z tych kar będzie kosztować go na przykład 25 sekund, kary stop go i tak dalej, przejazd przez pit, one mogą się zbierać na to, że pomimo tego, że mnie zdublował dwukrotnie, to możliwe, że łączna ilość tych sekund dodatkowych, które by dostał, sprawią, że dojadę. Więc co robię? No idę pełnym piecem. Pit stop zrobiliśmy razem z moją wspaniałą ekipą, z Robertem, Igorem, Martą. Wykonaliśmy pit stop co do sekundy perfekcyjnie, bo zrobiliśmy go w równiutkie 2 minuty ciśnienia szyby, sprawdzenie, czy wszystko gra, czy nic nie cieknie i tak dalej. Wyjeżdżam, także wiedziałem, że pit stop był zrobiony fenomenalnie. Wyjeżdżam z pit stopu, natomiast nie wziąłem poprawki na to, że dość mocno spuściliśmy to ciśnienie z opon i na pierwszym lewym zakręcie na torze Poznań wypadam poza tor. Gdzie? Na pierwszy. Ale jedziesz dalej? Jest ok w miarę? Przygotujmy koło. Które? Prawe przednie koło. No dobra, pojechali. Będziesz teraz zjeżdżał, czy następnym? Wypadam poza tor i popełniam kardynalny drugi błąd, czyli chcę na niego wrócić za szybko. Wracając na nadlany beton, potężnie uderzyłem jednym i drugim prawym kołem w próg z tego nadlanego betonu, który jest za tarką. Uderzenie było tak mocne, że ja byłem przekonany, że albo urwę koło, albo pękła mi felga, albo rozetnę opony, obie prawe. W zasadzie to jechałem zaraz po tym, pierwsze kilka zakrętów, zastanawiając się, czy moje auto jest w jednym kawałku. Ku mojemu największemu zaskoczeniu nic temu autu się nie stało, ale wrażenie dla mnie, jako dla kierowcy, gdy takie potężne było uderzenie, naprawdę było takie, że moje auto rozpadło się w pół po prostu i koniec, po wyścigu, tak? Więc dojechałem do końca, zjechałem do pitu, żeby tylko sprawdzili, wszystko jest ok, przejechałem, przeleciałem dalej i postanowiłem już w takim setupie, jak jestem, ukończyć ten wyścig. Dojechałem do mety, drugi zawodnik też dojechał do mety. No i duże rozczarowanie, ponieważ okazało się, że pomimo wszelkich zebranych kar przez drugiego zawodnika i tak wygrywa on pierwsze miejsce, ja osiągnąłem drugie i nie udało mi się z nim tutaj powalczyć. Fajnie, że drugie miejsce, fajnie, że uzbierałem punkty, ale na ten moment mam 2 rundy z rzędu, drugie i teraz jeżeli na trzeciej rundzie przyjedzie ekipa ze Stradale, bądź w tej samej klasie przyjedzie też ten zawodnik Mercedesem, to moje szanse na pierwsze miejsce w tym sezonie maleją. Nie za bardzo wiem, jak to dalej będzie wyglądać, liczyłem gdzieś tam na ten tytuł mistrzowski, ale no wszystko rozstrzygnie się w ostatniej rundzie 30 października. Ta runda i ten drugi wyścig na Poznaniu pozostawił taki dość duży niesmak i ten niesmak nie tylko wynikał z tego, że
po prostu nie przyjechało dużo zawodników i nie było chętnych, żeby się na nim ścigać. Jakby to, że zostałem sklasyfikowany z samochodem, który był no, totalnie o wiele, wiele klas wyżej, było dla mnie jakieś takie niesmaczne i jakby wiadomo, no mogłem to gdzieś tam olać, zastosować się do zasad, jakby uznać zasady za święte i po prostu nie dyskutować. Ale jednak no miałem takie troszeczkę przykre doświadczenia na początku sezonu z WSMP i z tym, że jakby mogłem oprotestować drugiego zawodnika, a tego nie zrobiłem, bo nie chciałem wyjść na jakiegoś tam frajera, cwaniaka i tak dalej, bo nie wiedziałem, jakby ktoś na to popatrzył. Dopiero jakby po jakimś czasie zrozumiałem, że jakby protesty są naturalną częścią motorsportu i może przychodzi ten czas, żeby pierwszy raz w życiu taki protest złożyć. I no jakby no przez to, że czułem się trochę tak niesprawiedliwie potraktowany, zacząłem wertować regulamin i szukać jakiejś opcji, czy da się coś zrobić z tą klasyfikacją i przypisaniem właśnie do klas każdego z samochodów. No i jakby wertując regulamin wyścigów jednogodzinnych w ramach Tor Poznań Track Day, znalazłem zapis o podziale na klas, który mówi o tym, że dzieli nas na dwie klasy, na klasę Sport i na klasę Profi, gdzie klasa Sport to seryjnie produkowane samochody sportowe, a klasa Profi to auta modyfikowane w celu poprawy osiągów. No i mój samochód nie jest seryjnie produkowanym samochodem sportowym, jest tym w klasie Profi, bo jest modyfikowany do motorsportu, ma wstawioną klatkę, wszystko i tak dalej, więc oczywiście to jest naturalne, że jest sklasyfikowany w klasie Profi, natomiast samochód, którym się ścigałem w jednej klasie, jest, pomimo tego, że jest profesjonalnym samochodem do motorsportu klasy GT4, to jest jota w jotę seryjnie produkowanym samochodem. Specjalnie sprawdziłem liczby produkcyjne. W pierwszym roku produkcji AMG GT4, czyli w 20 bodajże roku, ten samochód wyprodukowano w 200 egzemplarzach, więc jest to samochód produkowany seryjnie. I tyle. Jest to samochód sportowy, produkowany seryjnie i stwierdziłem, dobra, to brzmi jak plan, to brzmi jak jakieś coś, od czego mogę wyjść, do tego, żeby złożyć protest i spróbować przesunąć go do klasy Sport. Na te wyścigi Endurance przyjeżdżają często Porsche 911 GT3, GT3 RS-y, które robią bardzo podobne czasy i też są kompletnie w innym świecie, innej klasie, ale są autami sportowymi seryjnymi i jakby ten Mercedes, ścigając się koło w koło z Porszakami 911, będzie się ścigał z autami równymi sobie, robiącymi podobne okrążenia, podobne czasy okrążenia i to będzie po prostu sprawiedliwsze. No i jakby stwierdziłem, no trzeba pierwszy raz spróbować. No i napisałem taki protest do organizatora, złożyłem. Czekam na odpowiedź. Jakby w zależności od tego, co ten protest przyniesie, bardzo dużo będzie od jakby werdyktu organizatora, będzie miało to ogromny wpływ na to, jaką będę miał pozycję wyjściową na ostatnim wyścigu w sezonie i jakie będą moje szanse na tytuł mistrza amatorskich mistrzostw PZM Endurance, ponieważ jeżeli ten protest zostanie uznany, on zostanie przeniesiony do klasy Sport, ja będę w klasie Profi, oznaczało to będzie, że ja w drugiej rundzie osiągnąłem pierwsze miejsce, zebrałem w takim razie maksimum punktów za pierwsze miejsce i teraz w trzeciej rundzie w sezonie już nie muszę się spinać, żeby mieć aż tak wysoką pozycję, no jeżeli przyjadą moi konkurenci, muszę być tylko i wyłącznie nad nimi bez względu na to, jakie będę miał miejsce. Co więcej, nawet jeśli na trzecią rundę przyjedzie ten Mercedes AMG GT4, no to nie będzie tego stresu, że on ma zapewnione pierwsze miejsce jakby z automatu, bo jest 15 sekund szybszy na okrążeniu czy ileś, tylko będzie szansa na to, że on będzie po prostu walczył w innej klasie, a ja wtedy w sprawiedliwym pojedynku z przeciwnikami w mojej klasie mogę walczyć o ten tytuł, co byłoby dla mnie bardzo istotne, bo chciałbym ten tytuł wywalczyć w oparciu o prawdziwą rywalizację, a nie o to, że po prostu zawodnicy nie przyjechali, czy dlatego, że tak się poukładało i takie, nie wiem, taka była dziwna sytuacja.